Drugi zestaw zadań z ułamkami, czyli proste równania z ułamkami. Zaczynamy. X plus 2 piąte. Czego się musimy pozbyć? Tych 2 piątych. No to pozbywamy się, oczywiście odejmując od obu stron 2 piąte. Lewa strona odejmujemy 2 piąte. No i prawa strona też odejmujemy 2 piąte. Po lewej stronie ładnie się to znosi, no a po prawej, żeby wykonać to odejmowanie, no to cóż, trzeba oczywiście sprowadzić do wspólnego mianownika 1, 2 i 2 piąte. No to przygotujmy to sobie. W mianowniku mamy co? Iloczyn mianowników 2 razy 5, 10. I teraz mnożymy sobie na krzyż. 5 razy 1, 5, 2 razy 2, 4. Jeśli ktoś nie pamięta tej metody, no to niech sobie przypomni moją lekcję o dodawaniu i odejmowaniu ułamków o różnych mianownikach. Odejmujemy 5, odjąć 4, 1/10 i to jest nasz wynik. Jedziemy dalej. X dzielone przez 4, czyli skoro mamy dzielenie, no to my musimy pomnożyć obie strony przez 4, żeby się tej czwórki z mianownika pozbyć. I po prawej stronie to samo, razy 4. Tu się czwóreczki ładnie skracają, zostaje x i po prawej stronie też przed wymnożeniem skrócimy. Tu jest 1 dwójka, tu są 2 dwójki, a więc 3 razy 2, 6. Oczywiście z minusem, o minusie nie możemy zapomnieć, bo wyjdzie nam zupełnie co innego. Tu pozbywamy się 1/4, odejmując od obu stron 1/4. Od lewej odejmuję 1/4 i od prawej też odejmuję 1/4. Znowu trzeba będzie sprowadzać do wspólnego mianownika. No to weźmy się za to. Wspólny mianownik dla 3 i 4, 12. No bo 3 razy 4 to jest 12, czyli mamy tu 12 i tu 12. 4 razy 2, 8, 3 razy 1. 3 minus 8 minus 3, czyli minus 11/12. Kto znów nie jest pewien czemu? O, stąd dostałem to. Zapraszam ponownie do lekcji o ułamkach, bo to nie dotyczy tak naprawdę równań. Kolejny przykład. X przez minus 3 dzielone przez minus 3, czyli obie strony muszę pomnożyć przez minus 3. No to mnożę. Minus 3 razy x przez minus 3 i minus 3 razy 11. Po lewej stronie skrócamy, zostaje nam x, a po prawej minus 3 razy 11 to jest minus 33. Kolejny przykład. Tu się musimy pozbyć minus 1/3, czyli trzeba dodać 1/3 do lewej i prawej strony. Do lewej już dodałem, a teraz do prawej dodaję 1/3. Po lewej się znosi, a po prawej znowu mam sprowadzanie do wspólnego mianownika. Niestety 4 razy 3, 12, 12, 3 razy 3, 9, 4 razy 1, 4, 9 dodać 4, 13/12, czyli inaczej 1 i 1/12. Następny przykład. 2/3 razy x, czyli musimy podzielić przez 2/3, czyli inaczej pomnożyć przez 3/2. Obie strony. Pardon. No to mnożymy. 3/2 razy 2/3 x i po lewej stronie, o tu znów będzie więcej roboty, razy 3/2. Się nam to wszystko po lewej stronie skraca. No po prawej już tak wesoło nie będzie. Zanim wymnożymy przez nasze 3/2, trzeba tą liczbę mieszaną zamienić na ułamek niewłaściwy. 1 razy 6 to jest 6, dodać 1 to jest 7, czyli tu mamy 7/6 razy 3/2. O, trochę się poskraca, tu jest 1/3, tu są 2 trójki, czyli mamy ostatecznie minus 7 razy 1, 7, 2 razy 2, 4, czyli minus 7/4. Inaczej minus 1 i 3/4. Gotowe. Następny przypadek. No, tu jest łatwo. Musimy pozbyć się minus 2 piąte, dodając do obu stron 2 piąte. No to dodajemy sobie do lewej strony 2 piąte
I do prawej strony 2/5. Po lewej znosiły się, został x, a po prawej mamy po prostu 8 i 2/5. Nic więcej tu nie trzeba było robić. To było proste, zobaczmy co dalej. Jaka wredota. No tutaj trzeba pozbyć się czego? Minus 9 razy x. Tego się musimy mnożenia przez 9 pozbyć, prawda? Czyli będziemy musieli sobie obie strony podzielić przez minus 9. Czyli inaczej, bo pamiętasz, że skoro mamy do czynienia z ułamkami, to lepiej jest to zapisać jako mnożenie przez odwrotność, czyli mnożenie przez 1/9. Oczywiście z minusikiem, o minusie nie możemy zapomnieć. No ale jak widzimy o taki piękny ułamek, no to od razu przekształćmy go sobie. Zanim zacznę jeszcze mnożyć przez tą 1/9, to napiszę równa się 1. Tą liczbę zamieniam na ułamek niewłaściwy. 2 razy 9 to jest ile? 18. Dodać 1 to jest 19 dziewiątych. Czyli mamy tak naprawdę 1 razy 9 dziewiętnastych, czyli 9 dziewiętnastych mamy po prawej stronie. O, takoż to odznaczę, bo tu mi się bałagan zrobił. Jeszcze raz napiszę to równanie po przekształceniu. To jest 9 minus 9x równa się 9 dziewiętnastych. I dopiero teraz będę mnożył przez tą minus 1/9. No to zaczynamy. Minus 1/9 razy w nawiasie minus 9x. Skąd nawias? Przypominam. No w tym momencie, bo to jest z minusem, więc jak tu mam to mnożenie, to już dla poprawności zapisu trzeba ten nawias napisać. Idziemy dalej. Minus 1/9 razy 9 dziewiętnastych. Się nam to skraca. Minus z minusem też znosi się i zostaje x po lewej stronie. A tu co mamy? O, ładnie się poskracało. I została minus 1/19. Czyli trochę to za dużo miejsca to ja nie mam, ale chyba się zmieszczę. Minus 1/19. O, się zmieściło. To jest nasz wynik. Widzisz, tutaj tak naprawdę cały problem to polegał z tym, że tutaj mamy taki nieprzyjemny, tak zwany piętrowy ułamek. Trzeba go było najpierw załatwić do postaci normalnego ułamka, a dopiero jak już mamy równanie z takim normalnym ułamkiem, dopiero atakować. Tak ci radzę robić. Zamiast od razu się bawić, pozbywamy się tutaj, mnożymy przez to 1/9, czyli o coś takiego, to byś jeszcze mnożył razy 1/9, to niektórzy sobie z tym mogą nie poradzić, w sensie narobią błędów po prostu na działaniach na ułamkach. Najpierw uprość taką wredotę, a dopiero później powracaj do tego swojego uproszczonego już równanka. Następne, ciekawe, czy tu przygotowałem równie wredne? Chyba mam nadzieję, że już nie, a może jednak. Popatrz, teraz sytuacja xy się pojawiają po prawej stronie, ale to nic nie zmienia. Zasada jest ta sama. Tu jest dodawanie 2/3, czyli musimy odjąć 2/3 od obu stron. No to odejmujemy. Odjąć 2/3 od lewej. I oczywiście od prawej też musimy odjąć 2/3. Po prawej się znoszą, a po lewej, żeby wykonać to odejmowanie, musimy sprowadzić do wspólnego mianownika. No to sprowadzajmy. Przepraszam, coś mnie w gardle gryzie, nie wiadomo co. 5 razy 3, 15 jest wspólnym mianownikiem. 3 razy 3, 9, 5 razy 2. Tutaj mamy 5 razy 2, czyli 10. I po prawej stronie mamy x. 9/15 minus 10/15 to jest minus 1/15. Równa się x. I to jest nasze rozwiązanie. Kolejny przykład. Minus 7 razy x. Czyli musimy obie strony podzielić przez minus 7, czyli inaczej pomnożyć przez minus 1/7. Już raz tłumaczyłem dlaczego. No to jedziemy. Lewa strona. 1,3/8 razy minus 1/7 i prawa strona minus 1/7 razy minus 7x. Tu nam się ładnie wszystko skraca. No a tutaj jeszcze zanim wymnożymy, zanim wykonamy to mnożenie, trzeba znowu zamienić
to coś, tego cosia brzydkiego, na co? Na ułamek niewłaściwy. Zamieniamy. 1 razy 8 to jest 8, dodać 3 to jest 11 ósmych. Razy minus 1 siódma. I po prawej stronie już mamy czystego x. Tu się niestety nam nic nie skraca, więc zobacz, co nam zostaje. Liczba dodatnia razy ujemna to jest minus i u góry mamy 11, a u dołu mamy 11 razy 8 razy 7, czyli mamy 56, 11,56. Na dodatek jeszcze z minusem. O, taki brzydactwo nam wyszło, taki wynik. No ale taki wyszedł. Nie ma się co na niego obrażać. Jedziemy dalej. Jeszcze trochę tych zadań zostało. Co robimy, żeby oczyścić prawą stronę, żeby został sam x? Tu jest minus 2,4, no to trzeba dodać, bo tu jest ujemne. Żeby się pozbyć ujemnego, my musimy dodać 2,4 do obu stron. Czyli mamy minus 2,1 dodać 2,4. Po prawej stronie już dla porządku, proszę bardzo, też dopiszę, dodać 2,4. Po prawej stronie nam się ładnie wyczyściło, no a po lewej, żeby wykonać to dodawanie, no niestety trzeba sprowadzić do wspólnego mianownika, czyli mamy, tu co będzie wspólnym mianownikiem dla czwórki i piątki? 20. 4 razy 5 to jest 20, czyli mamy 2 i 5 dwudziestych, dodać 2 i 16 dwudziestych równa się x. Jak wykonamy sobie to dodawanie? Tylko zauważ, że to jest mylne, bo tu jest liczba ujemna tak naprawdę. 2 i 16 dwudziestych odjąć 2 i 5 dwudziestych. To nam ile zostanie tak naprawdę? 16 odjąć 5, 11 dwudziestych. O, to jest nasz wynik. Wykonaj sobie, jak nie wierzysz, po prostu to odejmowanie gdzieś na boku, czy to dodawanie, zależy jak na to patrzeć, i okaże się, że mam rację. X-em jest 11 dwudziestych. Kolejny przykład, przewiń się. Tu się musimy pozbyć minus 2 siódmych. Oczywiście dodajemy 2 siódme do obu stron. 11 plus 2 siódme. I po prawej stronie też plus 2 siódme. Tu nam się ładnie zniesie, prawa strona to x, a 11, a lewa to 11 i 2 siódmych. Po prostu. Kolejny przykład. Tu jest x dzielone przez 21, więc musimy mnożyć przez 21. Obie strony, no to mnożymy. Minus 4 siódme razy 21 i 21 razy x przez 21. Ciach, ciach. Skróciło się. Tu też możemy skrócić. 1 siódemka, a tu są 3 siódemki. 3 razy 4, 12. Oczywiście minus. Nie zapomnijmy o minusie. I już mamy nasz wynik. Jeszcze 3 zadania nam zostały. Tu od x jest odejmowana 1/6, więc żeby się je pozbyć, musimy dodać do obu stron 1/6. Dodajemy zatem do lewej strony. Dodajemy także do prawej strony, gdzie po prawej ładnie się wszystko oczyści i zostanie sam x, no a po lewej trzeba sprowadzić do wspólnego mianownika. Oczywiście do mianownikiem wspólnym jest 6. 2/3 to jest nic inaczej jak 4/6 plus 1/6 równa się x, czyli x jest równe ile? 5/6. I przedostatnie zadanie. O, popatrz, co tu się dzieje. Musimy obie strony podzielić przez 3 i 1/2. Dlaczego? No bo tu jest mnożenie przez 3 i 1/2, czyli będziemy dzielili przez 3 i 1/2. Czyli tak naprawdę znowu, to jest liczba mieszana, więc będziemy dzielili przez ułamek. 3 razy 2, 6, czyli 7 drugich, a dzielenie przez ten ułamek to jest nic innego jak mnożenie przez jego odwrotność, czyli mnożenie przez 2 siódme. Czyli i lewą i prawą stronę ostatecznie będziemy mnożyli przez 2 siódme. Czyli mamy 2 siódme razy, i tu w nawiasie minus 6 siódmych, i po prawej stronie 2 siódme razy 7 drugich. Co ja zrobiłem? 3 i 1/2 to jest 7 drugich, więc od razu napisałem w tej postaci, żeby ładnie mi się skracało.
proszę uprzejmie, skracam. Po prawej stronie zostanie x, a po lewej, no po lewej tutaj niewiele uda mi się zrobić. Nic się nie skraca, mogę tylko wymnażać. Liczba dodatnia razy liczba ujemna to jest minus. 2 razy 6, 12. 7 razy 7, 49. No i takie minus 12/49 to jest nasz wynik. Też niezbyt elegancko, ale c'est la vie, tak to wygląda. I ostatni przykład, no na do widzenia, też taka, proszę bardzo, wredotka. X jest dzielone przez minus 2 i 1/2, czyli musimy mnożyć obie strony przez to minus 2 i 1/2. Czyli będziemy mnożyli przez minus 2 i 1/2. Jak to inaczej zapisać od razu? No już każdy wie, tą liczbę mieszaną zamienimy sobie od razu na ułamek niewłaściwy, czyli na 5/2. Bo 2 razy 2 to jest 4, dodać 1, 5. No to jedziemy. Oczywiście będziemy mnożyć. Ja się tutaj pomyliłem, przepraszam bardzo, w zapisaniu tego zadania i wyszedłby bełkot. Tu nie jest 1/2. Tu jest 1/5. Łosiu. Nie skracałoby się ładnie. Metoda będzie ta sama, ale po prostu to nam się ładniej poskraca. Jeszcze raz, wróć. Minus 2 i 1/5, czyli musimy mnożyć obie strony przez to minus 2 i 1/5. Czyli inaczej przez minus 2 razy 5 to jest 10, czyli 11/5. Od razu lepiej. Tu się po prostu ładniej poskraca, już nie wyjdzie taki wredny ułamek, tak jak w tym poprzednim przykładzie. No to proszę uprzejmie, mnożymy obie strony przez minus 11/5 razy minus 5/11, lewa strona i prawa strona. Minus 11/5 razy x przez co? Pamiętasz, to jest to, czyli minus 11/5. Tu się skraca bęc, został po prawej stronie x, a co mamy po lewej? Piątka z piątką się skróciła, 11 11 też się skróciła, bo tu jest z tego 1. Minus razy minus daje nam plus, czyli ostatecznie 1. Czyli x równa 1. Z tego takiego brzydactwa zrobił się bardzo ładny x równa 1. Niespodzianka. No i to było ostatnie zadanie. I na tym koniec.